Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku sztosów, Wielkiej Księgi Sztosów na Commodore C64. Ostatnio myślałem, że może powinien zmienić nazwę tej serii, jakoś nie wiem, kręcimy wora na Commodore albo coś takiego. W każdym razie już za późno, zostaje Wielka Księga Sztosów. Ponownie przypominam, gramy na oryginalnym joysticku, jak zwykle nie pamiętam, Quickshot 2 Turbo. Model, jakby ktoś chciał se kupić, to jest S111. Nie jest to najlepszy joystick jaki miałem, ale się sprawdza. O ile dobrze pamiętam, Marek taki posiadał do swojej Amigi. Chyba właśnie taki. Miał jeszcze taki z przezroczystą podstawą. Też taki szary, ale sama podstawa była przezroczysta. I chyba przyciski miał pomarańczowe. Też bardzo dobry joystick. Dzisiaj ciężko z tymi, powiem Wam, joystickami, bo nowego nie kupicie, a jeżeli są nowe, to cena zaporowa, bo wiadomo, że to tyle lat przeleżało w pudle. A używane, no to są już mocno styrane, tak jak i mój, w którym po jakiejś tam olimpiadzie chyba padły mikrostyki, ale Piotrek mi naprawił, mam mikrostyki całkowicie nowe, także nadal będziemy słyszeć ten legendarny dźwięk pochodzący z joysticka. Dobra, słuchajcie, to tyle. Lecimy z grami na C64. Zobaczymy, co tam dzisiaj nam wpadnie z plecaka pana Tiktaka. Zapraszam. Pierwszą grą, którą wybrałem na dzisiaj, jest dla mnie tytuł absolutnie kultowy. Była to gra, którą posiadałem na mojej pierwszej kasecie, więc była to jedna z pierwszych gier, które zagrałem u siebie w domu na moim własnym Commodorku. Jest to The Last Ninja. The Last Ninja było kilka części. Ja, o ile dobrze pamiętam, moja gra nazywała się The Last Ninja 2. Niestety nie wiem, czy to była część pierwsza, czy część druga, znaczy w tamtym czasie po prostu nie wiedziałem. Wydaje mi się, że to faktycznie była część druga, ale mogę się mylić. Części było chyba aż 3. No i przede wszystkim, ponieważ to były lata 80., dla mnie wszystko, co było z nazwą Ninja w tytule, było absolutnie fantastyczne i to musiało być dobre. To nie to, że gry z ninją musiały być dobre. I tak właśnie pierwszy raz odpaliłem The Last Ninja. I od razu powiem Wam, gdy uruchomiłem grę, odpadłem. Dlaczego? Jest tam absolutnie fantastyczna muzyka. Nieważne, że przez większość gry, może nie przez większość gry, ale bardzo długo doszło do mnie, jak w ogóle w tej grze sterować. Zaraz postaram się to Wam opowiedzieć, bo gra wykorzystywała rzut izometryczny. I niestety to nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o sterowanie grą. Zwłaszcza jeżeli sterowaliśmy joystickiem, bo pamiętajmy, że joystick na Commodore ma 8 kierunków, ale ma tylko jeden fire, więc trzeba było te wszystkie elementy jakoś tutaj połączyć, żeby to działało. Ale zanim przejdziemy dalej, posłuchajcie tej muzyki, bo teraz wchodzi najlepszy moment. Naprawdę fantastyczna rzecz. Ja się teraz zamknę, a wy zobaczcie, co można było wyczarować na 8-bitowym Commodore. Muzyka jest absolutnie rewelacyjna. Jeszcze chwilę. Długa rozbiegówka. Dobra, chyba teraz. Po prostu gdy się tego słuchało, chciało się po prostu grać. To było niesamowite. Ponieważ grafika w Last Ninja jest naprawdę epicka, myślę, że mógłbym to tak nazwać. Zwróćcie uwagę, że oczywiście gramy to na emulatorze. Na Commodore działało to troszkę gorzej, ale chodzi mi o to, że w momencie, kiedy przechodzimy na kolejne plansze, cała plansza rysuje się jakby od nowa. Sama walka jest dosyć trudna, powiem Wam, i
długo mi zajęło ogarnięcie, że trzeba natrzymać przycisk i następnie wychyleniami zadajemy ciosy. Jakoś można było też skakać. Nie wiem jak, a będzie nam to potrzebne, ale dobra. Już pierwszy przeciwnik był, powiem wam, wyzwaniem, bo jeżeli się źle ustawiłeś, to nie udawało ci się go pokonać. Zobaczcie, on cały czas mnie tutaj ładuje. Ja w niego trochę też jak w bęben. Zaraz go pokonamy. Pyk, dobra. Udało nam się go pokonać. I teraz tutaj mała ciekawostka. Kiedy przejdziemy chyba na kolejny ekran, jeszcze nie, następny, to jeszcze się nie ma co cieszyć, bo jeszcze jednego ninjasa musimy pokonać, żeby przejść dalej. Tutaj, kiedy się wrócę na kolejną mapkę, zobaczcie poza tym jak fajnie to się rysowało. Tutaj to jest to szybsze, ale na Commodore faktycznie trwało to troszkę dłużej. Natomiast teraz jeżeli wrócę się na kolejną planszę, zauważycie tam jeden element, który miga na biało. To jest element ważny dla gry, który powinienem zebrać. Jeszcze raz się wrócę. Nie wiem czy zauważyliście, jest on tutaj na tym śmiesznym krzaczku. I teraz, żeby go zebrać, trzeba odpowiednio się ustawić i zrobić... O, udało mi się za pierwszy raz. Okej. Spacją się wyciągało miecz. Myślałem, że zajmie mi to trochę dłużej, ale okazało się, że jakoś mi się tutaj to dobrze udało wyciągnąć. Dobra. I przechodzimy do elementu, który jest totalnie trudny, którego wręcz jest to absurdalnie trudne z tego powodu, że nie wiadomo do końca, w jaki sposób się ustawić, aby przeskoczyć na drugą stronę. Muszę wykonać serię 3 skoków po tych czarnych kamieniach. Najlepsze jest to, że na razie nie wiem nawet jak skakać. Poczekajcie, spróbujmy sobie to uzmysłowić. Jak tu się skacze? A, dobra. Czyli widzicie, nawet tutaj wykręcanie ninjasem nie jest takie proste. Czyli po prostu stajemy sobie... Czekajcie, jeszcze jedną rzecz muszę zobaczyć. Okej, dobra. Przeskoczenie tego jeziorka już było wyzwaniem. Przez pewien czas wydawało mi się w ogóle, że jest to niemożliwe, żeby to zrobić. Bo jeden najmniejszy błąd i się topimy w jeziorze. Mogłem ustawić sobie tutaj nieskończoną ilość żyć. To nie chodzi o to, żeby... Tylko po prostu jest to moment tak newralgiczny i tak trudny, że bardzo ciężko tutaj odpowiednio... Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Może bliżej muszę stanąć. No masakra, nie? Nie pomaga to, że gra jest oczywiście... w rzucie izometrycznym, co tak naprawdę trochę uniemożliwia nam pełną kontrolę nad tym, co robimy. Prawdopodobnie nie uda mi się tego przeskoczyć, wcale bym się nie zdziwił. Sama walka jest dziwna, nie ma tutaj bloków. Nie wiem dlaczego. Dobra, jeszcze raz pokażę wam, o co chodziło mi z tym mieczem, bo udało mi się to za pierwszym razem. Bo ninja może zrobić kupę, czyli tak się ustawić. Wale stolca! Ninja stolca! I wtedy możemy podnieść rzeczy. Jakoś tak mi się udało, że tutaj stanąłem dobrze i udało mi się od razu to podnieść, ale to tak nie zawsze jest. O, widzicie? Trzeba się odpowiednio ustawić. To nie jest tak, że se staniesz i po prostu weźmiesz. Musisz stać odpowiednio. No i znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Najgorsze jest to, że nie jesteś w stanie określić, czy akurat dobrze skaczesz, czy nie, bo no nie jesteś w stanie. Ogólnie to powinno się udać. Teraz nie wiem, nie pamiętam na którym kamieniu powinienem skoczyć, ale wydaje mi się, że od góry się skakało. Czyli tu i dupa, ale można na środkowy przeskoczyć, to jest dobra wiadomość. Prawdopodobnie nie przeskoczymy. Ale dlaczego wam o tym, dlaczego trzeba tam przeskoczyć? Bo jest tu kolejna ciekawa rzecz, którą na początku nikt... Może ja wam pokażę, to jest też ciekawa rzecz. Na początku była to rzecz, której nie do końca wiedzieliśmy jak pokonać. Jest tu smok, którego można pokonać, a nawet trzeba pokonać, aby przejść dalej. Ile my żeśmy z moim kumplem Arkiem się napróbowali z tym smokiem, żeby go przejść, to jest masakra. Przeskakiwać, cudować, odwracać uwagę, no cuda żeśmy robili.
Nie wiedzieliśmy jak to przejść, ale dobra. Zróbmy to po bożemu. Wezmę miecz. Teoretycznie z mieczem powinno być łatwiej, ale to wcale nie jest takie proste. Zaraz próbujemy. W ogóle wygląda to jak pałka, nie miecz, ale to już dobra. Lecimy tam. W ogóle moim marzeniem jest kiedyś zrobić pełny gameplay z Last Ninja po prostu, ale to sobie, powiem wam, ten element przeskakiwania przez jeziorko, to dla mnie to był tak niesamowicie losowy. Dobra. Nie wiem, czy mi się uda go w ogóle pokonać, zobaczcie. Typ w ogóle... Nie rób kupska! Dobra, ładuj go tym pałą. Dobra, udało się. Dwóch przeciwników, już praktycznie energia jest wyzerowana, nie? A może nie musiałem skakać po tym? Nie pamiętam już. Tutaj też mamy ninjasa z mieczem, no i właśnie, ja to mówię. Gra była dosyć trudna, znaczy przede wszystkim chyba problemem było to, że nie było bloków, nie? I jeżeli nie było bloków, to tak było trochę łatwo, trudno go to przejść, nie? Dobra, dawaj go, dobra. Mamy. Okej. Czekajcie, zobaczmy gdzie jest. W ogóle jaka ta oprawa, słuchajcie, w Commodore jest niesamowita tutaj. Dobra, tu mamy... Dobra, nie musimy skakać chyba przez jeziorko, słuchajcie. Musimy przeskoczyć musimy przeskoczyć przez bagna. Tutaj z kolei, nie wiem czy to widać, jest specjalna kula. To jest ważne. Ta kula jest bardzo ważna, bo nią jest to jedyny element, którym można uśpić smoka, słuchajcie. Tak jest, kulą możemy uśpić smoka. Ale wydaje mi się, że smok jest za bagnami, coś mi się wydaje. Jeżeli jest tak, to będzie kiepsko, nie? Ale dobra. Ta walka jest tutaj po prostu niesamowita, nie? W ogóle nie wiem co robię, no. Dawaj go, dobra. Zobaczmy, czy ten smok gdzie... Bo to też jest, wiecie, to nie tak, że sobie smoka uśpisz. Trzeba też odpowiednio rzucić, aby smoka uśpić. Tu jak widzicie coś jest. To też... Dobra, mamy. Dobra, całe szczęście Budda to jest fajna rzecz, bo odnawia nam energię. Możemy się pomodlić. Chyba jakoś, o ile nam się uda. Nie, musimy chyba miecz w ogóle schować. O, jest. A, dostaliśmy... Dobra, nie odnowiła się energia, ale dostaliśmy nunchako. To też dobra wieść. Mamy klucz. Może tam nie trzeba, bo przez to jeziorko skakać, już nie pamiętam tego. Wiecie, ja lat w to grałem temu. Ale zobaczcie, ile rzeczy zebrałem. Tutaj też musimy nawalić kupsko przy tym typie. Wydawało mi się, że energię odnawia to, a może nie. Okej, dobra, już tutaj mamy typa, więc wyjmę mieczyk. Ten typ ma, widzicie, pałę, nie? To łatwiej jemu mnie strącić. Dobra, zobaczcie, tutaj ten Budda siedzący, masakra. W ogóle powinniśmy już skończyć, bo jest za długie to, ale chcę wam pokazać tego smoka, bo to jest ważne jednak. To jest najważniejszy element całej gry, dojście do smoka. Ciekawe, czy się uda. No, dobra. Patrzcie, ile mam energii. Jedno uderzenie i... Okej, jesteśmy po drugiej stronie jeziorka. Oznacza to, że musimy się wrócić i przeskoczyć bagna. Już się cieszę na samą myśl o przeskoczeniu bagna. Będzie to na pewno mega ciekawe. Co ciekawe, Last Ninja wyszły chyba 3 części. Grałem we wszystkie, ale żadna nie była tak dobra jak ta pierwsza według mnie. Znaczy ta część. Najlepsze jest to, że to były czasy, kiedy sami odkrywaliśmy, jak tą grę przejść. Potem pojawił się opis w Top Secrecie chyba, wraz z mapami. I to było ogólnie spoko. Nie wiem, czy ja wziąłem tam jabłko? To jakoś to jabłko można zjeść? No bo to pewnie energię jakoś oddaje. Nie wiem, jak to zrobić. Zobaczcie, mam to jabłko, collect, ale nie mogę nic zrobić. Nie wiem, czy tu trzeba jakoś... Nie wiem, dobra, nieważne.
Dopiero później pojawił się opis w Top Secrecie i żeśmy wiedzieli mniej więcej jak to przejść, ale zanim pojawił się Top Secret, my już żeśmy w Last Ninja grali i to były takie czasy, można powiedzieć, trochę dzikie. Kiedy samemu próbujesz rozgryźć, pamiętajcie, że nie było instrukcji, manuali, tutoriali, nie było nic. Miałeś po prostu grę i musiałeś sobie radzić, nie? I tak jak tutaj na przykład, musisz przeskoczyć bagno. Brzmi świetnie, tylko trzeba się odpowiednio ustawić. To nie jest takie proste. Dobra, jeżeli już przeskoczyłem na kolejny poziom, znaczy na kolejną planszę, bardzo prawdopodobne, że się już uda. Patrzcie. Taki ze mnie Last Ninja. Jestem po prostu mistrzem. Dobra, spróbujemy znowu się tutaj pomodlić. Może nie rozumiem jak. No widzicie, mamy te jabłka, ale ja nie mogę tych jabłek wziąć. Nie wiem dlaczego. Spacją? No nie. Control? Wiecie, to jest w ogóle tajemnica, bo te informacje były prawdopodobnie podane w manualu, którego, no cóż, niewiele osób miało ten manual w Polsce. Niektórych ninjasów można było ominąć, szczególnie tych wolniejszych. Jakieś takie robiliśmy chocki klocki z Arkiem, żeby właśnie ich omijać. Nie zawsze, a ten ma, widzicie, ten ma tom. Ten ma shurikeny. Dobra, tu jest chyba jabłko. Dobra, mamy to jabłko. I teraz jak to jabłko zeżreć? Nie ma. Dobra. Zrobimy moonwalka. Tutaj są shurikeny. Kurde, już prawie całą grę przeszedłem. Wszystko zebrałem. W ogóle strasznie mi dobrze dzisiaj idzie zbieranie tych rzeczy. Jestem w szoku, nie? Jak to idzie. Dobra. Tu nie idziemy. Wracamy się. Chyba tamtego typa po prostu z shurikenami spróbuję pokonać i może, nie pamiętam gdzie do tego smoka się szło, ale w ogóle, że udało się bagno przejść, słuchajcie. Dobra, uda się go jakoś szybko zanim rzuci. Dobra, tego będziemy musieli już niestety dziabnąć. Chyba wam nie pokażę tego smoka, bo mnie zaraz tutaj znowu zatłucze. Ja pierdzielę, co za koleś, nie? Koniec? Nie, ostatnie życie. Dobra, gdzie ten smok jest? Może ja już przeszedłem dalej za tego smoka, może już tego smoka już nie ma, może on był wcześniej gdzieś, też tak może być. Jest smok! Patrzcie, jest smok, wiem, że wygląda jak jakiś w ogóle kot po udarze. No i teraz musimy, słuchajcie, wziąć kulę usypiającą i to trzeba odpowiednio rzucić, to nie to, że se rzucisz. To musi być odpowiednio rzucone w taki sposób, aby go uśpić. To nie jest takie proste. Jak podejdę bliżej, on zacznie ziać ogniem, dlatego muszę się odpowiednio ustawić. Nie wiesz jak. To jest właśnie piękno tej gry, że nie wiesz jak się ustawić, żeby smoka w jakiś sposób uśpić. Patrzcie, rzuciłem źle. Wydaje mi się, że tutaj jakoś. Nie. No i już nie mam kul. No i koniec. I w zasadzie gra już jest skończona, bo już nie możesz przejść. A my pokażę wam, bo ten smok mnie na pewno zabija, ale my żeśmy tu próbowali, wiecie, skakać, przeskakiwać. Chyba Zbylu nawet stwierdził, że się da, ale trzeba się przeczołgać, nie? Coś takiego on mówił. Ale oczywiście to była tajna kombinacja, którą Zbylo tylko znał i potem już zapomniał i już nie wiedzieliśmy jak się przeczołgać. Niemniej, The Last Ninja absolutny hicior. Chciałbym kiedyś po prostu usiąść i zrobić pełny let's play z tego, czy nawet recenzję tej gry po latach. To by było coś niesamowitego, powrócić do recenzji po latach, do gry, w którą grałem dobrych, 30 parę lat temu, 35, 36 lat temu. To by była niesamowita przygoda, ale powiem wam, że jak sami widzicie, trudna gra, ale pewnie jakbym miał manual, w którym by było powiedziane jak przeskoczyć bagno, chociaż udało mi się za pierwszym razem, albo jak rzucić tą kulą, żeby uśpić smoka, to pewnie bym to zrobił. Dobra, lecimy do kolejnego tytułu. Jeżeli jest jakaś piłka na Commodore, która jest znana, jest to zdecydowanie Microprose Soccer. I jest to mała ciekawostka. Jeżeli pamiętacie tamte czasy amigowe, to pamiętacie, że na Amigę była jeszcze jedna fajna piłka, mówię o Amidze, i było to Sensible Soccer. I Microprose Soccer zrobiła ta sama firma, która zrobiła później Sensible Soccer, dlatego to było takie dobre.
Pamiętam, że ja miałem to pod nazwą Mundial. Mój kolega, właściwie to syn znajomych moich rodziców, u którego pierwszy raz swoją drogą widziałem Commodore, zagrywał się w to. On umiał naprawdę cuda w tej piłce i była to jedna z niewielu piłek takich naprawdę dobrze zrobionych, która naprawdę oddawała tego ducha. Nigdy nie wiedziałem, że to się nazywa Microsoft Pro Soccer, bo tak jak mówię, znałem to pod nazwą Mundial. Mundial 90, jakoś tak. W każdym razie pewne elementy, które pojawiały się w Sensible Soccer, tutaj są, można je znaleźć, może tak, nie są one takie jakoś specjalnie widoczne, ale wydaje mi się, że pewne elementy można tutaj znaleźć. Ja nie wiem, czy mi się ta gra odpali, bo nie wiem, czy mam dobry ROM, zaraz zobaczymy. To można było wybrać, czy chcemy grać amerykańskimi zespołami, czy europejskimi nawet. Zaraz zobaczymy. Ok. Próbujemy, nie wiem, czy się odpali. Jeżeli się nie odpali, to musicie mi dać chwilę, ja ściągnę inny ROM i spróbujemy. W każdym razie Micro Pro Soccer to była absolutnie najlepsza piłka w tamtym czasie na Commodore. Jeżeli interesowałeś się piłką, grałeś w Micro Pro Soccer. W moim przypadku grałeś w Mundial. Wszyscy w to grali. Dobra, słuchajcie, udało mi się odpalić. Okazało się, że wersję, którą posiadałem, była, nie wiem, źle skrakowana, nie działała na emulatorze, ciężko powiedzieć. W każdym razie udało mi się Mundial jakiś pobrać, który działa. Sama idea gry jest, chyba wiecie, jaka jest idea gry. Możemy wybrać sobie kilka gotowych presetów, czyli możemy zagrać International Challenge, World Cup Tournament, Soccer League. Dobra, World Cup Tournament brzmi nieźle. Możemy wybrać sobie Start New Tournament. No i jest Polska? Nie ma. Dobra, gram jakimś, nie wiem, Szwecją, Niemcami, nie wiem. Aha, dobra, to nie... Aha, dobra, to chyba... Właśnie, bo to jakoś można wybrać. A, dobra, możemy wybrać, jakim chcemy grać. Drużyną. Polska, oczywiście. Polska. I gramy. W kim jesteśmy w grupie? Oczywiście, kim byśmy nie byli, jest to grupa śmierci. Japonia, Austria, Japonia i Brazylia. No grupa śmierci, bez kitu. Dobra, spróbujemy ogarnąć. Tu przeklikujemy się, bo wszyscy grają. Grają. Meksyk, Walia. Jest! I słuchajcie, i jedziemy. Widok jest z góry. Elegancko. Nie umiem w to grać, bo ja nie jestem wielkim fanem piłki. Ale zobaczcie, jak jest fajnie zrobiony replay, że się cofa jak taśma wideo. Naprawdę to robiło wrażenie. Ja nie jestem dobry w tą grę i szczerze mówiąc, bo to jest jakoś tak, że sterowało się też od razu chyba bramkarzami. Nie pamiętam, jak to się w ogóle przerzucało na innych typków. Szczerze mówiąc, nie jestem dobry w piłkę, jak wiecie, bo nie jest to mój ulubiony sport, ale spróbuję jakoś tutaj... O, no właśnie, bo się steruje też od razu bramkarzem. Gdy piłka się zbliża do bramki, przejmujemy kontrolę nad bramkarzem. Sterujemy tym hipkiem, który aktualnie miga. No nie poszło za dobrze. Polska z Brazylią, myślę, że no cóż, no wtedy nie było jeszcze tych, tu w ogóle nie ma składów, nie? O, ale mnie łoją, ale przynajmniej sobie zobaczcie fajne powtórki, nie? Ale mnie łoją, po prostu masakra, nie? I to replay, kiedyś tak było właśnie, dzisiaj też chyba tego nie ma, ale kiedyś w telewizji jak leciały mecze, to zawsze było to zawsze się taty pytałem, co to oznacza, tata, replay. Nie wiedziałem, co to znaczy replay po angielsku, ale coś tam znaczyło ważnego. Podoba mi się też to, że ta piłka się skaluje w momencie, kiedy strzelamy nią na przykład do góry. Natomiast to, co wydaje mi się jest złe, to to, że ta piłka się nie obraca w żaden sposób, nie? Że jest zawsze
zawsze jest tak samo pokazane, jakby nie wygląda jakby się obracało, ale to i tak nie miało, słuchajcie, znaczenia. I tak wszyscy po prostu grali w Microprose Soccer, bo była to jedna z najważniejszych piłek w tamtym czasie. I myślę, że ci, co grali w Sensible, widzą tutaj pewne podobieństwa. Oczywiście grafika jest od góry. W Sensible też była od góry przecież, też była od góry w sumie. Ale to też było dosyć niespotykane, bo większość piłek, które były w tamtym czasie, nawet takie na Commodore, one pokazywały zazwyczaj rzut z boku, ewentualnie izometryczny. Natomiast tak, żeby z góry, to było naprawdę coś nowatorskiego wtedy, nie? Ale mnie tu łoją, patrzcie. Odbiłem sam teraz. Grupa śmierci, no. Gram normalnie jak prawdziwa Polska, bez kitu, nie? Szkoda, że ta piłka się nie rusza. Mogli dodać tą animację, już tej piłki już też to niewiele zmieniało. Ciekawi mnie, czy w ogóle pojawiły się też jakieś wersje tej piłki, na przykład, nie wiem, ze składami, czy z czymś. I piłka się kleiła do nogi, tak? To zmieni to potem Sensible Soccer. Natomiast tutaj mamy, że piłka się kleiła do nogi, co oczywiście wielu się nie podobało w tamtym czasie, ale trochę, znaczy nie podobało. Nie mieli skali porównawczej, ale gdy wyszło Sensible Soccer, no to była taka dosyć właśnie dyskusja, czy lepiej, żeby piłka się kleiła do nogi, czy lepiej, żeby się nie kleiła. Jako że jestem wielkim znawcą piłki nożnej i w ogóle gier sportowych, powiem wam, że wolałem jak się nie kleiła. Ale można było w Sensible Soccer można było strzelać podkręcane piły. Tutaj to nawet nie wiem, czy to można. No chociaż jedną bramkę. Kurde, ale mnie tu koją, ale mnie tu głoją po prostu. Zobaczcie, ta Brazylia to jest w ogóle... Ja tu wślizgi robię. Oni normalnie... Patrzcie. Masakra. 6-0. Chryste Panie. Moje marzenie o zdobyciu mistrzostwa właśnie odpłynęło w silną dal. Ale może to dlatego, że Brazylia akurat jest tutaj jednym z najlepszych zespołów, kto wie. Spróbujemy z Japonią. O, Japonia już jest prostsza. Patrzcie. Pach! Pach! Japonia jest prostsza. Brazylia, no to już Brazylia to już byli killerzy, ale tu Japonia... Pyk, patrzcie. Nawet mogę piłkę czasami zebrać. O, patrzcie. Puch! Podobno najlepiej było strzelać z kąta, tak mi ziomek mówił, że idziesz i walisz z kąta. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale już oddałem 2 niecelne strzały na bramkę. To już się coś liczy. Widzę, że już się liczę tutaj na tym poletku piłkarskim. Patrzcie. Patrzcie, jak przechodzę. O ty. Patrzcie, brama prawie była. Ja pierdzielę, widzieliście to? Nie widzieliście, bo zamknęliście oczy pewnie, ale ja widziałem. Jeszcze raz. Patrzcie, lecę. Tak, tutaj wszystkich. Polska rozgromiła Japonię w 2024. Chyba nie poszło mi dlatego, że grałem akurat z Brazylią, ale patrzcie, no tu widać, że ja się trochę na tym znam, nie? To nie jest tak, że ja się nie znam, ja trochę tam ogrywam te piły, nie? Tam trochę się gra, tam FIFA i inne tam. Troszkę tak, no, troszkę się tam robi, no, w temacie. O, 1-0, patrzcie, no dokończmy ten mecz, bo chociaż chcę mieć jedno zwycięstwo na koncie, mam nadzieję, że jeszcze jakąś bramę huknę im. O kurde, niebezpieczna sytuacja. Ale mnie tu kurde teraz. Wzięli się. Czuję, że się wzięli, patrzcie. Przez całe boisko przejdę. Jak to jest? Obrońca, tak? Obrońcą jeszcze mu bramę huknę. Pach! Prawie. Byłoby mi przykro, jakbym teraz przegrał. O, deszcz zaczął padać. O ja, ale macie szczęście. Zapomniałem, że było coś takiego. Patrzcie, jak się ślizgają. Było coś takiego faktycznie, że się tak ślizgali. Ja pierdzielę, ale spoko. Ale rzuciłem aut. Profesjonalny. To było profesjonalne zagranie. Wszystko było przemyślane. Patrzcie, jak się ślizgają. Po prostu masakra, nie? O, ten jaki wolny. To chyba nie był. Dawaj do lewego.
Lewy do prawego. I lecimy. Patrzcie teraz. To jest ten moment, kiedy huknę im bramę jeszcze. A, już nie zdążyłem. Ależ to była po prostu rozgrywka fantastyczna. W każdym razie, jestem w grupie na 3. miejscu i moje marzenia o mistrzostwie właśnie wzrosły. Tak wyglądał Microprose Soccer, najlepsza piłka na C64. Nie moim zdaniem, bo ja w to nie grałem. Znaczy grałem trochę, bo była presja grupy rówieśniczej, ale tak z przymusu. Nie to, że chciałem. Musiałem grać, bo inni grali. Ale to była najlepsza piła w tamtym czasie. No potem ona się przeistoczy w legendarne Sensible Soccer, które już było na Amidze absolutnie kultową piłką i wtedy już sam nawet grałem w Sensible Soccer bez przymusu, bo było to po prostu zajebiste. Dobra, lecimy z kolejną grą. Dobra, kolejną grą, o której chcę wam powiedzieć, nie jest to może specjalnie znane, przynajmniej w tamtym czasie nie był specjalnie zbyt znany, natomiast my z moim kumplem Markiem żeśmy się w to zagrywali, z moim kolegą najlepszym Piotrem również, bo była to bardzo fajna gra kanapowa. Jest to Midnight Resistance, czyli takie troszkę popłuczyny po Ikari Warriors, myślę, gdzie chodzimy sobie komandosem. W moim przypadku jest to jeden komandos, możemy strzelać w wszystkich kierunkach, możemy się czołgać, natomiast grało się to też na 2 osoby, co było w ogóle fantastyczne, nie? Jeżeli 2 komandosów biegało, no to była zupełnie inna bajka. Gra ma, wiecie, ten problem, że jedno dotknięcie i już gryziesz pioch, natomiast bardzo fajna rozgrywka, kiedy grało się na 2 osoby. I niektórzy powiedzą, że klon Ikari Warriors, czy tam kontry może nawet, ale ja uważam, że Midnight Resistance było wiele lepsze niż kontra. Może dlatego, że mam tutaj oczywiście siła nostalgii, ale uważam, że naprawdę gra była świetna. Typ skacze po prostu 10 metrów w górę, trudno. Już zaczynają szczelać do mnie. Wcześniej to tak sobie tylko biegali, a teraz już strzelają. Oczywiście większość, nie ukrywam, że większość tych gier, jak graliśmy na nieśmiertelności. I nie ma się tutaj co wstydzić, tak było, graliśmy na nieśmiertelności i trudno. Było to po prostu prostsze. Patrzcie, jaki fajny czołg. Zaraz go tu rozniesę. Rozniesę go. A mnie tutaj dziabnął, no. Wcale to sterowanie nie jest łatwe, bo strzelanie w 360 stopniach, no jeżeli wezmę joystick do dołu, to automatycznie on strzela, jak widzicie, do dołu, tak? Także to wcale nie było takie proste. Ale tak jak mówię, w większości wypadków graliśmy w to na nieśmiertelności, więc po prostu za każdym razem tą grę żeśmy przechodzili do końca. I trudno. Pewnie tu można jakoś rzucić granat. A, trzeba to rozwalić. W zasadzie to mogę sobie zrobić tutaj autofire. Przecież mam tą piękną funkcję. A, możemy sobie wybrać. Zobaczcie, nitro, ekstra życie albo full auto. Dobra, weźmiemy to. Weźmiemy sobie full auto. Shower? Okej, wezmę shower. Cokolwiek to jest. Znaczy, że prysznic można wziąć, czy jak? Nie rozumiem. Włączę sobie teraz, słuchajcie, elegancko autofire. I teraz już jestem Rambo. Rambo Bambo. Patrzcie, jak cisnę. Patrzcie. Nie ma to tamto. Autofire to była jednak piękna rzecz w joystickach. Na Commodore. Tak troszkę tylko. Patrzcie, znowu mi jakiś cudo tutaj dali, ale ja już mam tu autofire, także zobaczcie, autofire to jesteś killer po prostu. No już mu się dymi z lufy, nie? Patrzcie. Chyba żeśmy grali wtedy też na autofire, tak mi się wydaje. I też było zajebiście. Nikt się tym nie przejmował. Kto by się przejmował? Kto cię z tego... Wiecie, że oni tego nie sprawdzali? Czy grasz na autofajerze, albo czy masz nieśmiertelność? Normalnie tego nie sprawdzali. Mogłeś grać jak chciałeś. Piękna sprawa. Dobra, tu nic nie ma. Nie wiem, po co tu jest to wejście. Ale na przykład to, że
była to gra, w której miałeś możliwość na przykład czołgania się. Wiem, że to takie wydaje się pierdoła, ale no była to jakby, był to pewien rodzaj powiedzmy gameplayu, który nieczęsto był w grach, bo większość tych gier, na przykład strzelanek, no to bazowała po prostu idziesz i strzelasz, tak? A tutaj mogłeś na przykład się czołgać. To było coś fajnego, było coś zajebistego, no. W każdym razie, patrzcie, ale mnie tutaj kulami załatwi. Koniec już? No. Tak jak mówię, no jak graliśmy na nieśmiertelności, no to żeśmy tą grę przechodzili szybciej. Wiem, że potem będą takie będzie można strzelać takim promieniem. Promień śmierci to był, który po prostu roznosił wszystkich momentalnie, ale faktycznie ten pierścień się tam wtedy pojawiał. Te klucze, które tu zbieram, czy cokolwiek jest, potem mogę oczywiście przeznaczyć na te nagrody, nie? Żeby sobie kupić shower albo jakieś inne gówno, którego nawet nie wiem do czego służy, ale i tak gierka uważam świetna. W ogóle oprawa jest super, no jak na Commodore, to wtedy byliśmy zachwyceni tą oprawą, muszę przyznać. Była to ona naprawdę zacna. Zobaczcie, przeciwnicy też strzelają w 360 stopniach, to nie jest to nie jest to tamto. Całe szczęście te kule, którymi strzelają, te całe czołgi, one są tak wolne, że można je jakoś tam w miarę rozsądnie ominąć. Wow, patrzcie, jeszcze granata mi tu rzucił. Ale się fajnie gra na autofajerze, tak przyjemnie po prostu sobie grasz. Ciach, ciach, ciach i już. Dobra, musimy się zastanowić. Fire. Bo tu mamy lepsze bronie, shotgun. Dobra, weźmy tego shotguna, zobaczmy co to da. A dobra, teraz muszę autofire na chwilę wyłączyć. Weźmy sobie życie. Nitro bullets. Co to jest to nitro? Okej, weźmy to nitro. Teraz muszę oszczędzać amunicję już. Znaczy nie będę oszczędzał, żartuję. Odpalam autofire i walę z shotguna jak szalony. Patrzcie, jak zostaje po nich tylko białe jakieś... Nie wiem co to jest. Biały śmieć. Kurde, zgubiłem mojego shotguna. No to ja myślę, że ten... dobra, bo to zostaje i zadaje obrażenia. O kurde, ale broń. Szybko, szybko. No to nie miał nawet szans ze mną, najmniejszych. Nie miał szans. No, shotgun dobra rzecz, naprawdę. Teraz idzie jakoś łatwiej. No musicie przyznać, że spoko gierka, co? Pogralibyście se, co? Ale to powiem wam, że to musi być dobra ekipa, to raz, i 2 joysticki. No i oczywiście granie nie po sieci, online, z jakimś typem, którego nigdy nie widziałeś, tylko spotykacie się i gracie sobie razem. Siedząc na kanapie i jedząc paluszki lajkoniki. I byłoby świetnie, no. Ale we mnie tu prują tymi, no. No. Całe szczęście ten karabin jest absolutnie morderczy. Ciekawe, czy można to rozwalić. Można. O! Coś tu się dzieje. Dobra. Tu muszę niestety chyba... zrobić tak. Nawet nie wiem, czy ja w to strzelam. Naprawdę nie wiem, czy... dobra, muszę od przodu to walić. Okej. Czyli tak jak se strzelam, to dupa. Muszę z tej strony. No świetna gierka, muszę przyznać, świetna gierka. Dobra. O! Szybko! Całe szczęście jest ona taka, można powiedzieć, że ona jest troszkę taka anemiczna, znaczy te kółka się tu poruszają tak powoli,
Także zdążysz spokojnie zareagować, przeskoczyć, jeszcze strzelić milion razy. Także to też jest dobra rzecz. Nie wiem, co ja tu powinien zrobić teraz, bo pokonałem kółko tajemnicze i co? Gdzieś tu... A, dobra, muszę trochę w podłogę poszczelać. Yeah. Oh yeah. Patrzcie na to. Wow. What? Ale sztos. Dobra, spróbujemy inaczej. Weźmy go tutaj. Dobra, teraz unikamy. Profesjonalnie uniknąłem rakiet. No jak miałeś autofire, no to była po prostu zabawa. Jak odebrać dziecku cukierka, nie? No dobra, może nie. Może nie. Dobra, to było Midnight Resistance, bardzo fajna gierka, a my lecimy z kolejnym tytułem. Kolejnym tytułem, który był dość, muszę przyznać, kultowy. Ostatnio graliśmy w niego na streamie, była Montezuma Revenge. Nie do końca rozumiałem kultowości tego tytułu, bo było dużo fajniejszych gier niż Montezuma Revenge, a jednak gracze się zagrywali. Myślę, że tutaj przemawiała prostota samej rozgrywki i proste zasady. Mi zawsze Montezuma Revenge przypominał Pitfalla. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale zawsze mi się wydawało, że to jest właśnie trochę taki Pitfall, nie? Natomiast gierka była dosyć prosta, zbieraliśmy klucze i naszym celem było przejść grę. Co za niespodzianka. Zbieraliśmy jeszcze różne takie klejnoty, ale ważne były klucze. Klucze były w różnych kolorach i w zależności od tego, jaki klucz mieliśmy, taki kolor drzwi mogliśmy otworzyć, tak? Czyli na przykład nie mogliśmy otworzyć czerwonym kluczem zielonych drzwi. Trzeba było mieć zielony klucz, żeby otworzyć. Także taka prosta gierka, dosyć proste sterowanie, bo przyciskiem Fire się skakało. Tutaj mogę zjeść tą czaszkę. Nie można było też zeskoczyć zbyt wysokich, z dużych odległości, bo wtedy też się ginęło. Tu mamy na przykład klucz, wcale nie będzie proste zebranie tego klucza. O właśnie, jak się wbił w ziemię, to już też był dramat. Czy muszę po ten klucz wejść? Zasadniczo nie, ale jest to jedyne wyjście, o Jezu, z planszy, więc i tak muszę go... Na streamie jakoś mi lepiej szło, może się mniej stresowałem, bo więcej ludzi oglądało. Coś w tym jest. Dobra, udało się. Znaczy, taka gierka, nie? Rick Dangerous to nie jest, muszę przyznać, ale do zagrania, nie? Ja tam nie przepadałem nigdy jakoś, znaczy nie przepadałem, nie byłem wielkim fanem, może tak to ujmę, nie mogę powiedzieć, że mi się ta gra nie podobała, bo była spoko, ale powiedzmy sobie szczerze, było dużo więcej lepszych gier na Commodore niż Montezuma Revenge. Spadłem fatalnie. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. No i oprawa też nie była. W porównaniu do tego, co widzieliśmy na przykład w Last Ninja, no to Montezuma raczej nie miał za wiele do zaoferowania, że tak powiem. Taki no... Gierka jak nie masz co robić, albo masz, nie wiem, jedną grę w domu, albo masz jedną grę na kasecie, no to spoko, nie? Dla mnie to tam, tutaj tych drzwi nie otworzę, jak widzicie, bo nie mam odpowiedniego klucza. Oznacza to, że gdzieś tutaj powinienem iść gdzie indziej. Nie do końca jeszcze wiem gdzie, ale wydaje mi się, że tam w lewo muszę teraz się udać. O, to jeszcze pająk musiał zleść, no. Chyba było parę nawet poziomów tej gry, o ile dobrze pamiętam.
Nie wiem, czy przeskończyłem, czy przeszedłem gdzieś dalej, nie pamiętam tego. Natomiast, o, pyk, pyk, pyk. No i dupa, i musimy się wrócić, bo mam teraz niebieski klucz. A niebieski klucz muszę użyć tam. Tam. Takie no, proste, jasne zasady. Myślę, że to była jedna z najważniejszych rzeczy Montezuma Revenge. Dobrze, że zrobiono pod przyciskiem skakanie, bo w wielu grach, jeżeli skakało się na przykład joystickiem na skos, to nie było nic dobrego. Natomiast jeżeli było właśnie zrobione tak, że skakało się fajerem, to była całkiem przyjemna sprawa. No, dobra, jeszcze drugi kluczyk. Dobra. O, i tutaj dupa, ale mamy już... Oj! Tutaj już odwaliłem lipę, nie? No, trzeba odpowiednio skoczyć. No, bardzo źle, bardzo źle. Dobra, spróbujemy jeszcze raz zagrać. A, mamy jeszcze. A, zaczynamy od tego miejsca. No nie, dlaczego nie mogę tu wskoczyć? Co jest? Nie! Gra się szybko nudziła. O, udało się. Myślałem, że gra się szybko nudzi, bo nie można tam przejść, ale się całe szczęście jakoś udało. Aż mi się okular skrzywił z tego wszystkiego. Dobra, skoro mamy tutaj już możliwość teraz otworzenia, musimy się wrócić aż tutaj. Kurde, nie wiem, powiem wam, że normalnie dla mnie to Pitfall. Nie wiem dlaczego skojarzy mi się to z Pitfallem. Znaczy wiem, że Pitfall to trochę inna była rozgrywka, ale nie wiem, przypomina mi to Pitfalla po prostu. Nie wiem czemu. No nie, jeszcze pająk musiał zejść, oczywiście. Oczywiście. Chyba lepiej się bawiłem przy Last Ninja. Naprawdę, Last Ninja to był tytuł absolutnie kultowy, nie? No ale dobra, już skoro już tu jesteśmy, to już zobaczmy, co jest za tajemniczymi drzwiami numer 4. Dobra, schodzimy po tym, pyk. Moja ulubiona miejscowa. Co my tu mamy? Mamy niebieski klucz. Czy ten niebieski klucz nam coś tutaj otworzy? O, panie. Było ciężko. Było ciężko, ale się udało. O, tu mamy jakiś srogi temat. Dwie czachy. No nie. O ja. Coraz weselej. Co to się dzieje? O, panie. Też nie. Dobra. Chyba tu? Nie. Też nie tu? Ale dupa. Dobra, game over. No dobra, słuchajcie, nie wiem dlaczego Montezuma Revenge była tak lubiana przez graczy. Taka gierka do zagrania, aczkolwiek muszę przyznać, że na Commodore było wiele lepszych gierek. Natomiast całkiem przyjemnie się w to gra. Dobra, lecimy dalej. No dobra, przed nami kolejny legendarny tytuł na Commodore C64, choć wy znacie tą grę prawdopodobnie z PC-ów albo z Amigi, jeżeli jesteście tak starzy jak ja, i mianowicie chodzi o North and South, czyli północ-południe. Fantastyczna gra strategiczno-zręcznościowa, która święciła triumfy w latach 90.
Wiele lat później dowiedziałem się, że gra jest na podstawie komiksu. Natomiast wcześniej nie miałem zielonego pojęcia. Myślę, że 20 parę lat później dowiedziałem się, że to jest właśnie na podstawie komiksu i ten komiks również pojawił się w Polsce. Kilka zeszytów zostało wydanych. Na początek mamy ekran startowy. Możemy wybrać, czy chcemy chcemy grać my, czy gramy z komputerem, na przykład tutaj. Ustawię sobie tego typka. Możemy wybrać poziom trudności. To się klika tutaj tego żołnierza. Możemy wybrać, w którym chcemy grać roku. Chyba są 4 lata do wyboru. Tak, zacznijmy od 1861. Możemy wybrać tryb arcade lub jakiś, nie wiem o co chodzi, tutaj nie pamiętam. Wybierzmy tryb arcade. Możemy po dupie pomacać fotografa i możemy włączyć ułatwienia i utrudnienia. Są to Indianin, posiłki chyba z Anglii i burza. Dobra, jeżeli wszystko zostało wybrane, klikamy go. Pyk. Zdjęcie zostało zrobione, a my powinniśmy zaraz przenieść się na mapę i rozpocząć rozgrywkę. Dajcie sekundę, niech to się dogra. Powiem wam, że problem jest taki, że znaczy tych emulatorów mam tyle, że niektóre nie do końca działają, więc mam trochę problem zawsze z tym, żeby znaleźć odpowiedni emulator, który faktycznie daną grę odpali. Także to też nie jest takie proste. Ale mam nadzieję, że teraz już sobie z tym jakoś tutaj poradzimy. Jeszcze chwilę. Pamiętajcie, że to właśnie to jest piękno lat 90., kiedy miałeś Commodore i to nie to, że odpalasz i grasz. Musiało się dograć, musiałeś siedzieć i czekać, aż to się włączy, a nie, że od razu grasz. Dobra. Moi są niebiescy. Jak widzicie, część terenów mamy już zajętych i część terenów ma zajętych też już komputer. Po lewej stronie, tutaj chyba ten teren, jeżeli zajmiemy i będzie stała tu moja jednostka, może się wkurzyć Indianin i całą jednostkę zabić. Podobnie jest na dole, Meksyk, również może Meksykanin się obudzić i naszą jednostkę zastrzelić. O ile dobrze pamiętam, jeżeli przejmiemy ten teren lub ten górny, będą przybywać posiłki. Wtedy za darmochę dostaniemy ekstra jedną jednostkę. Te kropki takie to jest linia kolejowa. Jeżeli przejmiemy wszystkie tereny, które przechodzą przez które przechodzi ta linia kropkowana, będziemy mogli wtedy uruchomić pociąg i zarabiać kasiorkę. Na razie próbuję właśnie to zrobić jak najszybciej, aczkolwiek widzę, że tutaj już próbują mnie zaatakować. Może się cofną się, dobra. Jeżeli będzie taka sytuacja, że zajmę całe terytorium i będzie jechał teraz pociąg z pieniędzmi, o ile się nie mylę, mam na tyle dużo regionów, że powinienem dostać 4 albo 3 wory ze złotem. Jeżeli zająłbym któryś teren, na przykład tutaj, i jechałaby kolej przeciwnika, to wtedy mamy napad na pociąg w formie takiej fajnej minigierki. Burza uniemożliwia jednostkom poruszanie się, czyli jeżeli teraz burza jest nad moim terytorium, nie mogę tym ludkiem się w żaden sposób poruszyć. Dobra, ja już sobie zajmę tutaj drugą. Jeżeli przeciwnik chciałby zaatakować region, w którym jest kropka, czyli jest stacja kolejowa, będzie wtedy napad na fort. Również zrealizowany w formie takiej prostej minigierki zręcznościowej. Fajnie się to grało na 2 osoby, bo poruszanie się po mapie było turowe, ale kiedy mieliśmy napad na pociąg albo napad na fort, wtedy gra była w czasie rzeczywistym. Jeden gracz próbował zdążyć przed czasem do chyba flagi fortu, natomiast drugi gracz joystickiem góra-dół wypuszczał wrogich żołnierzy, którzy mieli mu w tym przeszkodzić. Naprawdę całkiem nieźle to było zrealizowane na swoje czasy. Oczywiście ta wersja amigowa jest zdecydowanie o wiele lepsza, ale ta też uważam, że jest niezła. Teraz zobaczcie, przejął mi jeden, akurat mamy posiłki, to możecie zobaczyć, pyk, i mamy 2 tutaj połączone jednostki, zaraz wam jeszcze o tych jednostkach powiem. Jeżeli najedziemy na daną jednostkę, możemy zobaczyć, jaka jest siła mojej jednostki, czyli 6 strzelców, 3 jednostki kawalerii i 1 jednostka z
działem. To będzie dosyć istotne. Tu mi próbuje zająć i prawdopodobnie będziemy mieli napad na pociąg, aczkolwiek ja na razie go jeszcze nie atakuję. Zależy mi na tym, żeby zająć jak największą ilość terenu. Zobaczmy, gdzie pociąg jedzie, w którym miejscu. Nie ma, czyli nie będzie tutaj napadu na pociąg akurat. Ale to nic, to my już mamy kolejną jednostkę chyba możemy postawić. Nie, jeszcze nie. Okej. O! I mamy atak na fort. Teraz on będzie się ścigał z Budzikiem, bo Ludzik jest, który atakuje, jest nieśmiertelny i gra jest po prostu na czas. Będę wypuszczał moich wojaków, góra i dół, on natomiast będzie biegł w prawo i będzie mógł rzucać nożami. Natomiast poziom, po którym się porusza, składa się z dwóch poziomów, góry i dołu. I w zależności od tego, gdzie wypuszczę żołnierzy, joystick góra lub dół, będę wypuszczał na górny lub dolny poziom. Moi oczywiście też mogą rzucać, jak widzicie, nożami, ale mam ich dosyć określoną ilość. Ilość moich żołnierzy jest pokazana na górze. Jeżeli mi się uda to zrobić i zdążymy zanim dojdzie Budzik, obronię forty. Jak widzicie, na razie mi idzie całkiem nieźle. Mój jest po prostu jakiś killer, nie? Oje. Spadnie? Nie spadł. No. O ty typie. To wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Nie mogę rzucić nożem. No nie. O kurde, straciłem już wszystkich. No to teraz tylko szczęście. Czy będzie pierwszy bucior, czy będzie pierwszy Budzik? Kurde, przejmie mi ten fort. Chociaż może jeszcze, jakby tu gdzieś... O, może. Komputer nie jest za bardzo, znaczy konsola nie jest za bardzo inteligentna, więc jeszcze może się udać. Zdążył. Niestety, przejął mi. Oznacza to, że jeden pociąg już nie będzie mógł się poruszać po moim regionie, znaczy po całej tej linii, ale to nic. To, że przejął akurat jeden fort, to jeszcze o niczym nie znaczy. Podobnie jest napad na pociąg, tylko że poruszamy się po pociągu zamiast po forcie, również wyrzucamy naszych żołnierzy góra-dół. Jeżeli nam się uda, przejmujemy całe pieniądze z pociągu, jeżeli nie, pociąg dojeżdża w swoje miejsce przeznaczenia. Gdyby mi się udało obronić fort, to nie to, że oni tracą jednostkę, tylko te jednostki cofają się do lokacji, z której wystartowały. Zostają wszystkie jednostki, natomiast fort został obroniony. No tak się stało fatalnie, że mi się nie udało, ale to nic. Za karę ja tutaj poprzejmuję mu więcej tych jednostek. Spróbujmy sami mu napaść na fort. A co? Najwyżej pozbędziemy go. Typ się... A nie mamy tutaj fortu? Dziwne. Myślałem, że ten fort jest. Dobra, przejmiemy jeszcze tu. Jedzie pociąg. Dobra, możemy postawić kolejną jednostkę. Postawię ją tutaj, bo możliwe, że zaraz spróbujemy go zaatakować, barana jednego. O, on nas zaatakował pierwszy. No dobra. Przerzucamy się pomiędzy jednostkami chyba spacją. Każda jednostka ma troszkę inne umiejętności. Działo strzela na bardzo dalekie odległości, możemy regulować siłę działa. Kawaleria szybko potrafi się przemieścić i roznieść na przykład właśnie żołnierzy, a żołnierze z kolei no, mogą stać jakby... Zresztą zaraz zobaczyć. Dobra, mamy na początku żołnierzy. Poczekajcie, nie pamiętam jak to się przerzucało, kurde. A, dobra. Wyrzuciłem moich ziomeczków. Kurde. Dobra, jego żołnierze wpadli. Dobra, wysłał jeszcze kawalerię, ja spróbuję tą kawalerię zestrzelić. Pyk. I mamy jeszcze działo. Próbujemy działem rozwalić
Jest. Udało mi się wygrać, ale straty były spore, bo zostało mi tylko 6 żołnierzy, ale dzięki temu pokonaliśmy ichnie jednostki. Chociaż te jednostki są teraz mocno przetrzebione. Jeżeli jednostki na danym fragmencie mapy złączą się, no to wtedy mamy na przykład 12 żołnierzy, ale nadal mamy 6. Jak oni zginą, to wychodzi kolejnych 6. Także to nie jest tak, że od razu mamy wszystkie jednostki na ekranie, tylko jak jedne zginą, to pojawiają się drugie. Sama ta oprawa może nie jest tak fantastyczna jak na Amigę, bo te ludziki to widzieliście tylko jakieś takie czarne cudaki, ale w tamtym czasie to wystarczyło. Dobra, połączymy się tutaj z jednostką. Zaczniemy już im... Spróbujemy może ten fort przejąć jeszcze raz. I teraz my jesteśmy buciorem i ścigamy się znowu z czasem, żeby przejąć fort przeciwnika. Jeżeli się uda, no to wtedy już kolejka nie ruszy z pieniędzmi i są pozbawieni kasiorki, więc nie będą mogli budować nowych jednostek. Tak naprawdę North & South to jest prosta gra z prostymi zasadami, ale trzeba się w to wgryźć, bo kiedy ja tak o tym mówię, wydaje się, że jest to dość skomplikowane, ale sama zasada jest dosyć, wydaje mi się, prosta. Dobra, poszedł górą, to my sobie pójdziemy dołem. Dobra, już poszedł dołem. To sobie pójdziemy górą. Można ich tutaj wyciućkać, nie? Jak się gra z graczem, to jest trochę trudniej, bo gracz jest bardziej inteligentny niż komputerowy ludek. Ale jak widzicie, już udało mi się ich tutaj rozpykać. I przejmuję ten fort. Yeah, bitch! Gra się toczy do momentu, aż pozbędziemy się wszystkich jednostek przeciwnika na mapie. Kiedy je straci, automatycznie wtedy wygraliśmy. Może wygrać północ albo wygrać południe oczywiście. Okej, wybaczcie, miałem telefon, a my tymczasem możemy postawić sobie już nową jednostkę. Oj, zdenerwowałem Indianina, macie szczęście, zobaczycie. I to niestety już jednostkę straciłem. Rzuci we mnie tomahawkiem i się skończy babci sranie. I niestety straciliśmy całą? Pół jednostki chyba. O ja, jeszcze ale macie szczęście, jeszcze się Meksykanin obudził. Meksykanin. Ach, bo tu były 2 jednostki, chyba dlatego. Dobra, słuchajcie. Myślę, że możemy tutaj już typa powoli cisnąć. Postaram się to skończyć dzisiaj, słuchajcie. Postaram się wygrać, bo została tylko jedna jednostka. On już nie ma gotowych, nie ma linii komunikacyjnych, więc nie otrzyma pieniędzy, więc tak naprawdę jest już nasz, już jest nasz po prostu. Spróbujmy to skończyć dzisiaj. Wiem, że będzie długi odcinek, może tych gier będzie dzisiaj mniej, ale za to będą bardziej takie soczyste, bo przy Last Ninja też dosyć dużo czasu poświęciłem i myślę, że North & South też nie jest to zły pomysł, żeby patrzcie jak typów. Widzicie, ja mam też określoną liczbę noży, tak? Nie mogę ich tutaj cały czas używać. Oj, tu mnie teraz no patrzcie jak mnie tu... Dobra. Jeszcze pies na dole był. No! Dobra, mamy to. Już nas nie pokona. Zwłaszcza, że zawsze ta lokacja z atakowaniem fortu jest dokładnie taka sama. To jest trochę dziwne. Znowu telefon. No i znowu się telefon rozdzwonił, się dzisiaj rozdzwaniają te telefony. Zapauzowałem sobie też grę. Co prawda mi się udało, to już nie widzieliście, ale udało mi się przejąć, bo nie zatrzymałem. Natomiast my już tutaj kończymy typa, nie? Gościu już jest nasz. No, będziemy mieli atak na... Wszystko zobaczycie w tej grze, wszystko... A nie będzie. Myślałem, że dołem pociąg pojedzie, ale praktycznie wszystko już żeście widzieli, co gra miała do zaoferowania. Widzieliście Indianina, widzieliście statek, widzieliście Meksykanina. Nie widzieliście jedynie jeszcze ataku na pociąg. Możliwe, że ten atak na pociąg, no tutaj się po prostu
nie pojawi, bo akurat te lokacje, które są, to tutaj pociąg nie leci. Ale patrzcie, jak biednemu wiatr w oczy wieje. Zobaczcie, wow, już żeśmy go otoczyli ze wszystkich. On już jest nasz, on już jest po prostu nasz. Dobra. Kończymy to. Mamy tu aż 12, słuchajcie, piechurów. Patrzcie, jeszcze się połączyły jedno... O Jezu, masakra. Chyba nie będą mieli zbyt wielkich szans, ale zobaczymy. No różnie to może być, nie? Zobaczymy, jaka będzie lokacja. Jeżeli będzie taka fajna lokacja z rzeką, to można zniszczyć tam most i wtedy trzeba poprzez brud przechodzić. To jest też ciekawa rzecz. Fajne tutaj mieli pomysły, powiem wam. Naprawdę North and South było bardzo fajnie przemyślanym tytułem i bardzo takim... myślę, że w pewien sposób mógłbym powiedzieć zróżnicowanym, bo oferował bardzo różną mechanikę. O, mamy, ja to wszystko po prostu wiem. Mamy akurat właśnie atak przez brud. Oni mogą przejść tutaj przez most, czego nie polecam, bo ja już się tu ustawiłem i ich tu, oni się akurat utopili. Dobra, a my tymczasem przenosimy się na działko. Chyba za prosty poziom trudności wziąłem, dlatego. Dobra, udało nam się wygrać. Teraz będziemy mieli taką krótką animację. Znaczy wtedy ja się jarałem tym, nie? Ja się jarałem tym niesamowicie. Taka animacja będzie na niebieskim tle i będą jakby wizerunki żołnierzy, którzy idą z wojny. Wiem, że dzisiaj to jest bieda, ale w momencie, kiedy wtedy grałem na Commodore, to było coś niesamowitego. Zobaczcie taką animację na Commodore, nie? Na Commodore. To była... A, nie pokonaliśmy ich jeszcze? A, on się chyba wycofał. Dobra, skoro się wycofał, to go ciśniemy, nie? To nie ma problemu. Ile on tu ma tych jednostek jeszcze? 15 dział ma? What? Jak to 15 dział? To jest możliwe w ogóle? Jakiś chyba błąd mi się wydaje, że 15 jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego, żeby było 15 dział. Absolutnie nigdy. Dobra. Ciśniemy go. 15 dział. To jest jakiś w ogóle absurd, że było 15 działek. To jest bez sensu, bo teraz będę, jeżeli on będzie się wycofywał, bo on może te działa wystawiać, jak je pokonam jedno, to może wystawić je kolejne działo, ale to jest trochę bez sensu, jeżeli będzie się za każdym razem wycofywał, to będę musiał toczyć tą walkę 15 razy, to już nie będziemy tego kontynuować, ale powiem wam, że pierwszy raz coś takiego widzę, żeby było 15 dział, tam to jest jakiś błąd chyba w grze, bo nigdy tak nie było. Bym musiał połączyć 15 różnych jednostek ze sobą, no to jest chyba nierealne, żeby coś takiego zrobić. Dobra, spróbujemy. Dobra, próbuję mi tu. Ale to nic, żołnierzami wejdziemy. I typa, jeżeli by zniszczyli tutaj nam most, musimy iść górą. Górą jest brud, którym można przejść. Wystawi jeszcze działko? Jest. Chyba, że będzie 15 działek wystawiał jak szalony. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, powiem wam. Odkąd grałem w North i South, a grałem w to mega dużo razy, nigdy z czymś takim się nie spotkałem, naprawdę. Ale wykoszę im wszystkich. Jeszcze ma jakiś? Wykoszę mu wszystkich tych typków. Dajcie znać, czy kiedykolwiek jak graliście w North and South mieliście taką sytuację, bo ja po prostu nie wierzę w to. Czy ja już pokonałem mu 15 tych działek? Wydaje mi się, że już, ale może jeszcze... Co on ma ich nieskończoną ilość chyba. Nie no, chyba już 15 to pokonałem. Dwa. Liczę od nowa. 3, 4, nie no, 5, no to już na pewno, 6,
Jakiś błąd. 7. Albo jakiś cheat się odpalił. Albo trainer. 8. 9. 10. 11. 12. 13. No nie, jakiś tutaj jest zdecydowanie błąd. Mamy tu jakąś awarię. 14. Dobra, słuchajcie, na tym się zatrzymamy, nie zobaczycie zwycięstwa mojego pięknego, bo coś tu się zgliczowało w dziwny sposób i dzieją się straszne rzeczy. Dobra, lecimy dalej. Okej, kolejną grą, myślę, że mniej znaną, jest Narcopolis. Tutaj taka śmieszna rzecz, bo plik się nazywał Narcopol i pomyślałem, że mogłaby być fajna gierka. Tutaj wszyscy deweloperzy teraz niech nadstawią ucha i by się nazwała Narcopolo. I tak jak był Marco Polo, który tam podróżował do Chin czy gdzieś, to by był Narcopolo, który podróżował do Chin tym jedwabnym szlakiem i sprzedawał na przykład fentanyl albo nie wiem, coś tam. Także jeżeli zrobicie grę Narcopolo, to pamiętajcie, że chcę od tego działkę, nie? Świetna byłaby to gra, gdzie byś po prostu te narkotyki przewoził. Wracając do tematu, Narcopolis to taka gra z widokiem z trzeciej osoby. To na Commodore nie było aż takie popularne. Będzie się chodziło takim policjantem, który trochę mi przypominał policjantów z Robocopa i będzie się walczyło z ludźmi w takich, to będą chyba tunele, tak mi się wydaje, albo jaskinie. Wydaje mi się, że to tunele będą. Sama gra była nie wiem, nie mam jakby zdania, bo nie skończyłem tego tytułu, a fajnie mi się grało tylko dlatego, że się zabijało kolejnych typków gdzieś tam w tych jaskiniach i to było spoko, natomiast nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś gra, która mnie była, nie wiem, super, tak? Dobra, tak jak mówiłem, trzecioosobowy, patrzcie, idziemy, zobaczcie, prawie jak Tomb Raider, możemy strzelać. No, musicie przyznać, że wygląda to naprawdę dobrze, co? Ekranik jest malutki, bo wiadomo, chyba na Amigę ten ekranik był większy, tak mi się wydaje. Patrzcie, teraz mamy typków i możemy strzelać, nie? O kurde, rzucił we mnie granatem. To już przegrałem? A możemy się chować oczywiście lewo, prawo. Zobaczcie, nawet ta perspektywa tu jest, nie? To jest w ogóle niesamowite. Pamiętam, że grałem na Commodore, no to byłem, powiem wam, to już dla mnie był fotorealizm, nie? Patrzcie, rzucił granatem, ja szybko się tutaj ustawię, żeby dostać granatem od razu w nogę. Ciężka sprawa. Jeszcze raz. Nie mogę zabić tego typa. Ta muzyka w ogóle. Nie wiem, czy ja strzelam do niego, czy nie. On do mnie strzelił. nie widziałem kul nawet. I tak się grało. Nie mogło się pokonać pierwszego przeciwnika, ale i tak był zajebiście, nie? Zajebiście było. Nikt nie wiedział, o co chodzi. To i tak nie miało znaczenia. Kurde, z tym granatem w ogóle nie wiadomo, w którą stronę rzuca, nie? Co za masakra jakaś. W ogóle nie mogę zabić nikogo. Może mi się uda wreszcie. Jak już się pojawi ten typek, to ja po prostu szybko śmigam. Tu. Strzelam jak szalony. Nie wiem, czy ja go strzelam do niego, czy nie. On do mnie strzela na pewno, ale czy ja do niego, to już nie jest takie pewne. Group lost. Przegrałem. Powiem wam, że jakoś lepiej zapamiętałem tą grę. Jakoś lepiej się tam w to jakoś grało. Bez kitu. Można było pokonywać tych przeciwników. Poza tym wydaje mi się, przynajmniej jak odpalałem tutaj coś możemy zrobić. Co to jest? Teleport set.
Okej. Abort. Wydaje mi się, że jak grałem, znaczy pewnie kilka gier się nałożyło na to, ale wydawało mi się, że postać widać do pasa. Ekran jest większy, postać widać do pasa i też właśnie jest, że idziesz właśnie w takim bardziej widoku trzecioosobowym, ale to może, nie, wydaje mi się, że na Amigę to podobnie było, że całą postać było widać. Myślę, że tutaj kilka gier się mogło nałożyć na siebie i tak mi się wydaje, że to tak działało, nie? Natomiast pokazało się, że gra w ogóle inaczej wygląda niż na początku myślałem. Dobra, słuchajcie, weźmy ten tunel, bo mamy różne tunele, widzicie? Możemy wejść na przykład, nie wiem, tu można wejść. Weszłem? Czy nie? Czekajcie, bo to jest tak, grupa pierwsza, chyba muszę zaznaczyć, wchodzi do tunelu numer 3. Nie może. Ciężki temat. Teraz chyba skasowałem w ogóle te grupy, tak? Jest. Grupa pierwsza wchodzi tu. Grupa druga wchodzi tu. A grupa trzecia będzie atakowała z plaży. Na plaży fajnie jest. Weapon. Dobra, co my tu mamy? Poważna sprawa. Mamy dużo różnych rzeczy, które nie wiem do czego służą. Lecimy. Jeszcze raz spróbujemy w tym niegościnnym tunelu. Coś mi nie idzie tutaj z tym, powiem wam. Myślałem, że po prostu zarządzę, a się okazuje, że nie mogę. Znowu ta muzyka. Czy ja w ogóle... rakietą go. Jeszcze raz rakietą. M1. Nie mam. K. Kit activated. Cokolwiek to znaczy. SC. Unique no set. Co to znaczy w ogóle? T. Co to jest T? Teleport set. What the fuck? Granat. Jest granat? Dawaj granat. Chyba to jest granat, nie? W ogóle to typa strzelam. Nie wiem, czy on w ogóle strzela? Lee. No terminal. To są jakieś ważne elementy, których my nie znamy. Poszły konie po betonie. No target. Które to było? M2? Już nie mam. M1? Nie mam. M3. Są chyba rakiety. Chryste Panie. Jeszcze raz. Wydaje mi się, że powinienem typa załatwić, nie? Może muszę z tej strony stać? Dobra, M1. Nie mam. Świetna gra na długie wieczory. Nie wiadomo co zrobić, nie wiadomo co to są za jakieś tajemnicze M1, M2. No! Yeah! Po 8 minutach udało mi się pierwszego typa rozwalić. Wreszcie. Teraz jesteśmy narkusami. Narkusy. O Jezu, ile ich tam... Co to w ogóle? Zjazd jakichś narkusów? Zjazd narkusów w Świebodzinie.
Co to? Cały patogang tam wyskoczył na mnie. O ja, tu jest koleś. Ja mam nadzieję, że go trafiam, nie? Nie wiem, czy go trafiam. Nie mogę wyczytać z jego twarzy, czy dostaję. Nie. Świetna gra, ale trzeba ją rozkminić na grubo. W ogóle szkoda, że nie widać pocisków, bo to jest naprawdę problem. Dobra, słuchajcie, na tym się zatrzymamy. Pamiętajcie, Narco Polo, nowa gra, która powstanie niedługo i będę w nią grał, bo jest to temat mi bliski. Dobra, to tyle. Dobra, słuchajcie, to było kilka gier, które dla was dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj tych gier może troszkę mniej, ale też zerknę ile, ale też chodzi o to, że ten odcinek, żeby nie był za długi, bo wiadomo, że to się ciężko ogląda wtedy, ale mam nadzieję, że wam się podobało i liczę na wasz feedback, czy chcecie zobaczyć jeszcze więcej gier z Wielkiej Księgi Sztosów na C64 lub, tak jak powinna się ta seria nazywać, Kręcę wora na Commodora. W każdym razie dziękuję serdecznie, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Te gry naprawdę 8-bitowe, słuchajcie, miały w sobie co coś. Nie wszystkie, ale dużo z nich naprawdę było tytułami rewelacyjnymi, między innymi właśnie Last Ninja czy North and South. No, oczywiście obydwie gry pojawiły się również na wersje 16-bitowe i pewnie dla wielu z was bliżej jest ta wersja 16-bitowa. Ja w nie grałem później, ale ta siła nostalgii jednak wciąż leży gdzieś tam w tych 8 bitach i wersji komodorowej. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, to był kolejny odcinek Wielkiej Księgi Sztosów na C64. No i cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. To tyle. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.